mordeczko. No tak. Ale kochanie też zauważyłem, że lubisz, jak do ciebie mówię kochanie, więc się staram przynajmniej od czasu do czasu tak zrobić. Jak sobie to poukładasz, żeby tak, albo zaplanujesz? No dokładnie, ale zajęło mi wpaść na to, żeby tak mówić pewnie jakieś 10 albo 100 razy więcej wysiłku i czasu niż przeciętnemu człowiekowi. Halo, tu Autyzm, czyli witamy w podcaście Fundacji 515 Kilometrów. Dzięki, że wpadliście. Zachęcam do tego, żeby wysłuchać nas do końca. A jeśli podobają Wam się treści, które tworzymy, to subskrybujcie. Wtedy YouTube przypomni Wam o opublikowanych przez nas odcinkach w każdą sobotę o godzinie 12. A w dzisiejszym odcinku rozmawiać będziemy o miłości, partnerstwie i pracy, czyli po prostu o życiu. Moimi gośćmi są Spektronautka, to Twój internetowy pseudonim, Magdalena Piekarczyk, absolwentka Akademii Muzycznej, muzykoterapeutka, pedagogzka. Dzień dobry. I jej chłopak, partner, Maciek Sandacz, informatyk. Oboje w spektrum autyzmu. Tworzycie związek od 3 lat. Co, zaczynamy chyba od konkretów, bo wiem, że nie lubicie small talków. Chyba na początku takie pitu-pitu to nie przejdzie. No, nauczyłam się tych small talków, też mi wytłumaczyli fajnie, po co są. Wolę nawiązywać takie small talki, jak mam na przykład nietypowy jakiś element ubioru, albo właśnie na przykład, nie wiem, o kolor włosów ktoś pyta, to są mniej takie standardowe, oklepane, że rzeczywiście mogę przekazać jakąś informację. Jesteście w ogóle w przewadze dzisiaj, więc ja się trochę też postaram dostosować. Czy jest coś, czego rozmówca powinien się, nie wiem, wystrzegać? Coś, co was, nie wiem, jakoś denerwuje? Nie, bardzo ogólne pytanie. No i to już chyba wiem, o co chodzi. Lecimy z konkretami. Jak się poznaliście? No poznaliśmy się przez internet, przez aplikację randkową. Ja właściwie w tym momencie w ogóle nie szukałem jakiejś relacji, natomiast zainteresował mnie profil Magdy. Ja byłem wtedy niedługo po diagnozie. Tam Magda pisała w profilu właśnie o tym, że jest neuroatypowa, co mnie zaciekawiło i stwierdziłem, że to może być ciekawa znajomość. I dlatego się z nią skontaktowałem. No, więc w skrócie tak się poznaliśmy. No i tak wymienialiśmy niezbyt intensywnie początkowo wiadomości, potem no to było w trakcie epidemii, jeszcze tam Magda miała jakąś infekcję, więc był utrudniony, nie mogliśmy się w sumie spotkać, więc to, co było dla mnie też powiedzmy przy nawiązywaniu znajomości nietypowe, że się umówiliśmy na takie wideo rozmowy, które wydaje mi się, że wbrew moim obawom całkiem dobrze wpłynęły na przebieg rozwoju naszej znajomości, bo jakoś ten stres związany z poznawaniem nowej osoby zredukowały. No tak, no i po jakimś czasie się umówiliśmy już na żywo A potem na żywo u mnie w domu. Okej. No tak. Magda, a z twojej perspektywy jak to randkowanie? No bo randkowanie to jest przecież gra pozorów, jakieś konwenanse, które się trzeba nagimnastykować. No u was jesteście tacy bardziej bezpośredni, nie? Więc co, to jest od razu skracanie dystansu, konkrety, czy też się trochę tak bawicie w tę grę pozorów? No, ja już miałam wcześniej relację i właśnie w relacji, którą miałam jeszcze przed rozpoczęciem moich studiów, były czasem problemy. Moje zachowania były takie dla mnie zupełnie neutralne, były jako jakieś negatywne rzeczy odbierane, więc jak w ogóle dowiedziałam się, że jestem w spektrum, to nagle zaczęłam mieć mnóstwo znajomych i to takich, wśród których byłam normalna. Czyli w spektrum. Tak, więc dopiero wtedy zaczęłam mieć takie prawdziwe relacje z ludźmi, takie równorzędne, nie, że jestem tą taką najdziwniejszą koleżanką z ekipy, tylko
tylko inne, więc no właśnie ze sobą nawzajem to na pewno jest nam dużo łatwiej. Mówisz o zachowaniach, które dla ciebie były neutralne, a mogły wzbudzać u kogoś właśnie irytację, czy ktoś się mógł obrazić. Jakie to były zachowania? Ponieważ były 2 koncerty w miarę nas interesujące w tym samym czasie, to zaproponowałam, że może w takim razie pójdziemy na 2 różne i będziemy wiedzieć, co się działo tu i tu. I na przykład tam partner się obraził bardzo, że dlaczego, albo przed rozpoczęciem relacji byliśmy razem na wielu zajęciach też zespołu muzycznego i zapytał się, i powiedział, że w pewnym momencie, że chyba nauczyciel nasz uważa za parę od zespołu, ponieważ się tylko jego pyta, kiedy możemy przyjść kiedy możemy mieć zajęcia jako 2 osoby. I ja mu wtedy powiedziałam, że to mu powiedz, że nie jesteśmy parą. I potem jakoś niedługo zaczęliśmy być razem i jakoś po miesiącu się okazało, że jest bardzo obrażony, że ja go odrzuciłam jakoś wtedy i że strasznie był smutny i że już nie będzie próbował. A ja tylko po prostu chciałam wyjaśnić sytuację. Czyli to prowadziło do wielu takich nieporozumień i ty masz porównanie, jak to jest z Maćkiem, a jak to jest z osobą nieneuroatypową, a rozumiem, że teraz poprzez te podobne zachowania dogadujecie się lepiej. Co jest takiego, co pozwala wam się lepiej komunikować, co was łączy? No myślę, że właśnie taka otwartość i bezpośredniość, no bo dla mnie to zawsze było trudne, znaczy jeszcze trudniejsze powiedzmy przy poznawaniu ludzi gdzieś w jakichś takich miejscach, no w prawdziwym świecie, ale przez internet też takie, tak jak powiedzmy typowo ludzie nawiązują relacje, że nie wiem, mają grono jakichś luźnych znajomości, z których się wyłaniają powiedzmy jakieś coraz bardziej grono bliższych znajomych i powiedzmy z tego się wyłania na przykład osoba, z którą chcą stworzyć związek, to u mnie to jakby nie działa takie przejście. Może skutkiem tego jest to, że choćby dzięki portalom randkowym nawiązałem trochę znajomości, które się przerodziły w mniej lub bardziej powiedzmy intensywne relacje takie koleżeńskie, tak? Więc mam powiedzmy kilka koleżanek, z którymi utrzymuję jakiś kontakt nawiązany poprzez portale randkowe, ale związek powstał, myślę, głównie dzięki temu z Magdą, że jakby od początku się komunikowała, znaczy ona to zaprezentowała taki bezpośredni styl komunikacji, że jakby w sumie na samym początku zaczęła wyjaśniać swoją sytuację w relacjach, co jakby od razu było dla mnie jasne, że te spotkania będą miały bardziej charakter randkowy niż zwykłej znajomości takiej. A czy to wasza pierwsza relacja z osobą w spektrum też? Czy mieliście takie wcześniej? Bo ty wspomniałeś, że byłaś z osobą Dla mnie nieneurotypową. nie jest pierwsza relacja, miałam już inne. Okej. Też z kimś w spektrum miałam. Rozumiem, że widzisz te różnice. Udało się wyeliminować przez to, że jesteście, nie wiem, z tej samej bajki, chyba mogę tak powiedzieć. Jest, chociaż to nie jest też lekarstwo na wszystko, bo może być tak, że się jednak braki umiejętności komunikacyjnych nałożą. Jeśli każdy będzie miał jakiś swój tam problem, to zwykle działa tak, że poprawia, ale czasami może pogorszyć. Rzadziej, ale może. Nie chcę być wścibska, no ale zapytam, no to gdzie u was są takie punkty zapalne z tyłu, o co się kłócicie, gdzie się nie dogadujecie, w czym wam sposób waszej komunikacji przeszkadza? A co mamy dużo. Część wynika z tego, że ja jednak się bardzo, po pierwsze jestem ekstrawertyczna
i wszystko bym chciała robić 3 razy więcej, 3 razy szybciej, a po drugie się jednak przez niefajne doświadczenia jako nastolatka czy młoda dorosła i też związki niektóre trudne, się bardzo dużo nauczyłam i czasami wręcz musiałam się oduczać z powrotem, bo już dla Maćka niektóre moje zachowania były neurotypowe. I moje też ADHD, Maciek mówimy, że ma anty-ADHD. Też czasami, jako że mam też z pedagogiki specjalnej, z komunikacji miałam różne zajęcia, to czasami może też w taką psychoedukację, czy wręcz rewalidację wchodziłam i czasem wchodzę. Powiedziałaś, niektóre twoje zachowania dla Maćka były neurotypowe, czyli ty się tak już tak się wdrożyłaś, że jakby znasz te zachowania ludzi właśnie neurotypowych, tak dużo z nimi spędzasz czasu, nauczyłaś się tego? O, jakie to są w ogóle zachowania, o czym mówisz? No na przykład skończyliśmy jeść w salonie obiad i mówię, że może pójdziemy już na górę, może byś chciał, a Maciek, no powiedz po prostu, że nie chcesz już tu siedzieć. Powiedziałaś, że dużo rzeczy chcesz robić więcej, szybciej i tak dalej i robisz bardzo dużo. Więc powiedz proszę, czym się zajmujesz zawodowo, bo to też jest ciekawy temat. Już kiedy cię przedstawiałam, powiedziałam, że jesteś po Akademii Muzycznej, kolekcjonujesz też instrumenty, jesteś muzykoterapeutką. Tak, i instrumentalne studia też skończyłam. W tej chwili zaczęłam naukę muzyki na zastępstwie. Skończyłam studia jeszcze już tak ukierunkowane na wspieranie osób ze spektrum, więc takie zajęcia też mam. Teraz mieć indywidualne. Wcześniej pracowałam w przedszkolu, Montessori i zajęcia z rytmiki dla dzieci prowadziłam i zajęcia z gry na gitarze online prowadziłam. Tam to w ogóle no to było prościej, bo to one były przez komputer i też się bardzo w tym odnajdowałam. Autyzm absolutnie nie przeszkadza ci w tym, żeby się zawodowo rozwijać i to jeszcze w takim zawodzie, który wymaga dużej interakcji. Jak pierwszy raz pojechałam na wyjazd jako wolontariuszka na turnus dla dzieci ze spektrum i z rodzinami, to mi jedna pedagogzka specjalna powiedziała, że ona widzi, jak ja się zmieniam, jeśli mam przy sobie instrument, że od razu mi się oczy świecą. I też byłam właśnie po pierwszym roku studiów z muzykoterapii i nabrałam takiego, że jeśli przychodzę na jakieś zajęcia i nie mam ze sobą instrumentu, to się czuję jakoś jakbym po prostu bez torebki wyszła. A diagnoza? Kiedy zostałaś zdiagnozowana? Wiem, że późno. W wieku 24 lat, właśnie po pierwszym roku studiów dopiero, pojechałam na festiwal Woodstock. Zobaczyłam, że są tam stoiska właśnie fundacji zajmujących się autyzmem. A mnie bardzo interesował ten temat, chociaż nie wiedziałam, że jestem w spektrum, ale wiedziałam, że potrafię się dobrze komunikować z osobami ze spektrum. Byłam przekonana, że to jest kwestia tego, że moi rodzice są matematykami, dziadkowie, u których mieszkałam przez wiele lat też się poznali na studiach z matematyki, rodzice to samo na tym samym uniwersytecie, więc ja myślałam, że ja po prostu, też mój brat miał diagnozę, potem mu ją wycofali, nie wiem czemu, więc wiedziałam jak to działa, na studiach o tym było. I po prostu byłam przekonana, że ja jestem, jeśli już, to taka precyzyjna, bo matematycy rodzice, bo tata mnie uczył jakiejś definicji na pamięć, jak byłam w przedszkolu zamiast wierszyków, to ja na pewno przez to po prostu, tak, że mieszkam z matematykami, jestem taka precyzyjna. I jak podeszłam dopiero do wolontariuszy w Spektrum, którzy mieli właśnie kartki "Jestem w Spektrum" i można ich było o wszystko zapytać, i zadałam pierwsze pytanie, a oni: "Edź ty na diagnozę". No. I tak, i poszłam we wrześniu i bez problemu ją dostałam.
Co cię tak zdradziło? Bo ja się też spotykam w sieci z tym, że na jakichś grupach, gdzie są ludzie w spektrum, na przykład piszą, on jest nasz, nie? Czy tam ona jest nasza. Słucham, czy patrzę na nią po zachowaniu, to widzę, czy po sposobie rozmowy, komunikacji. Co to są za cechy, które tak wyczuwacie, widzicie? Znaczy ja nie wiem, czy tak to wyczuwam. Ja w ogóle też ze względu na pracę bo się obracam wśród ludzi, którzy mają taki, powiedzmy, bardziej ścisły sposób rozumowania, więc no, dla mnie nie jest to takie oczywiste, żeby to rozpoznać. No, znam też ludzi, którzy są neurotypowi, a mają taki bezpośredni styl komunikacji, więc nie jest to jakiś jednoznaczny. Jest to może co najwyżej jakaś wskazówka, nie jakiś jednoznaczny wyznacznik. Ale wiem, że są osoby, które twierdzą, że mają coś w rodzaju takiego radaru, że rozpoznają od razu inne osoby w spektrum. No bo dlaczego powiedzieli ci, idź na diagnozę, idź się zbadaj? Bo zadałam od razu bardzo bezpośrednie pytanie, takie odkrywające się, więc go też tutaj nie podaję tak dokładnie. W czym wam to, że jesteście w spektrum w życiu pomaga, a jakie sytuacje generuje takie problematyczne w życiu codziennym? Pomaga mi to, że rzeczy związane z moją pasją są dla mnie zupełnie bezwysiłkowe. Jakieś kupowanie kolejnych instrumentów, uczenie się o nich, jeśli chcę sobie coś aranżować. Właśnie mam też trudność, jak robię pracę, którą lubię. Jak zaczęłam pracować jako niania, to dla mnie, ja po prostu też zawsze z dziećmi miałam świetny kontakt, bo być może dlatego, że one właśnie nie mają jeszcze tych społecznych rzeczy, że mówią rzeczy wprost. I ja zawsze się też, jak tylko gdzieś były jakieś małe dzieci w rodzinie, to czy ja mogę tutaj się uczyć i się zająć potem rodzeństwo. Więc ja się na przykład zaczęłam pracować jako niania i jak dostawałam potem pieniądze, to ja się tak dziwnie czułam. Dlaczego mi ktoś płaci? Przecież to jest tak super po prostu odbierać go z przedszkola, rzucać samochodzikiem, udawać zabawkę z rozładowanymi bateriami. A myślisz, że gdybyś teraz starała się o pracę, na przykład niani, ale już z tym glejtem, z tą diagnozą, to byłoby trudniej? Zdarzało się, że nie dostałam pracy, jak powiedziałam, o spektrum. Chociaż to było akurat tak, że to zrobiłam świadomie, w sensie ujawniłam się, chociaż wiedziałam, że nie mam takiego obowiązku, bo właśnie stwierdziłam, że jeśli ma im to przeszkadzać, to ja nie mam w tym momencie siły na tą pracę. No, też nie był to taki coming out, że dzień dobry, jestem gejem, tylko taki, że padło pytanie, a dlaczego tu takie zainteresowanie, że tu te kursy z tej tematyki autyzmu, więc powiedziałam, że dlaczego, no i potem się okazało, że przypadkiem już kogoś znaleźli na stanowisko. A o jaką pracę się starałaś? Pedagoga specjalnego, natomiast chcieli mnie tam zatrudnić jako muzykoterapeutę, więc też było wiadomo, że raczej im się nie zgłosił muzykoterapeuta w nocy po południu. Właśnie dotknęliśmy ciekawego tematu rynku pracy dla osób w spektrum. Jakie, Maćku, są twoje doświadczenia? Znaczy ja akurat pracuję teraz w jednej firmie już ponad 10 lat, więc przy rekrutacji o tym nie mówiłem, bo jeszcze sam o tym nie wiedziałem. Okej, a sam sposób rekrutacji był dla ciebie wyzwaniem, problematyczny? Czy to była klasyczna rekrutacja? No właśnie była nie do końca standardowa, no ale to z przypadku, jakby nie z tytułu jakichś dostosowań celowo stworzonych pod kątem osób w spektrum. Też właściwie w ogóle jeszcze nie szukałem pracy w tym momencie. Tak konkretnie się za to nie zabrałem, bo jeszcze miałem ambicje dokończyć pracę magisterską i się na tym skupić. Natomiast miałem już profil na portalu LinkedIn i jedna pani rekruterka, właściwie się nie przedstawiła nawet jako rekruterka, ale napisała do mnie w dość niestandardowy sposób, bo to jedyna tego typu wiadomość była, że czy chciałbym wypełnić taki online'owy
test, takie zadanie programistyczne, żeby się sprawdzić. No oczywiście można było się domyślić, w jakim to jest kontekście, ale jakby bez żadnej informacji, że to jest rekrutacja czy coś, no to stwierdziłem, no dobrze, mogę się spróbować, czemu nie? Więc wypełniłem ten test, na którym najwyraźniej wypadłem na tyle dobrze, że to pociągnęło za sobą już dalsze kroki rekrutacji. A czy właśnie myślicie, że takie małe zmiany, takie małe próby wyjścia naprzeciw osobom w spektrum, jak na przykład odejście od tej klasycznej rozmowy, która może być stresująca dla osoby w spektrum, a przejście na ten sposób właśnie mailowy czy telefoniczny, to już jest jakaś inicjatywa, która daje wam większe możliwości na rynku pracy? No według mnie zdecydowanie tak. Czyli to jedna rzecz. A czy w twojej firmie wiedzą, że jesteś osobą w spektrum? Znaczy nie robię z tego tajemnicy, natomiast no niektóre osoby wiedzą, ale nie jest też tak, że jakoś wszystkim to wszem wobec ogłaszam. Natomiast też tam działam w takiej grupie pracowniczej ogólnie osób neuroatypowych, więc no, że tak powiem, nawet jak ktoś nie wie, to może się domyślić. A ty, Maćku, kiedy zostałeś zdiagnozowany? No 4 lata temu. Czyli to też późna diagnoza. Późniejsza jeszcze No. niż u Magdy. Tak. Co ciebie skłoniło do przyjrzenia się sobie, pójścia na tą diagnozę? Znaczy przyjrzenie się sobie, no to jakieś takie powiedzmy właśnie rzeczy, które bardziej związałem z kwestią introwertyzmu czy nieśmiałości, to mnie interesowały już sporo wcześniej. Jakieś testy osobowości sobie robiłem czy coś i był to dla mnie dość interesujący temat. No widziałem o siebie już dużo wcześniej, że właśnie jakoś takie nawiązywanie kontaktów nie układa się u mnie w standardowy sposób, no ale bardziej właśnie wiązałem to z introwertyzmem czy nieśmiałością. No i miałem taki pomysł, żeby pójść na kurs tańca. To jest taki, wydawało mi się, sposób, żeby w jakiś alternatywny sposób się spróbować wyrazić. No i tak naprawdę na tym kursie tańca miałem jeszcze lepsze pole obserwacji, że jak inni nawiązują relacje, to jest no, oczywiście też sposób, w którym tam ludzie się poznają, nawiązują znajomości, ale coraz głębiej zacząłem dostrzegać, że u mnie to działa jakoś inaczej jednak i że ten pomysł, który miałem wcześniej, no owszem, doprowadził mnie do właśnie zaskakujących wniosków i innych niż powiedzmy zakładałem, że może przynieść. Poznałem też w tamtym czasie jedną osobę właśnie w spektrum autyzmu. No, była dość krótkotrwała znajomość, ale taka dosyć też zmieniająca bardzo wiele rzeczy dla mnie, bo jakby no pierwszy raz w życiu taki nawiązałem właśnie taki jakiś, no mówię, krótkotrwały, ale taki bardzo bezpośredni kontakt, z którego nie doświadczyłem nigdy wcześniej. Chociaż wtedy się jakoś tam zainteresowałem trochę więcej tym tematem, to wciąż jeszcze mi parę miesięcy zajęło, żeby skierować te podejrzenia w swoją stronę. A co dała ci ta diagnoza, kiedy już wiedziałeś? Czy to jest jakieś uwolnienie, właśnie takie poczucie, okej, już teraz wiem, o co chodzi, wiem dlaczego, to wiele wyjaśnia, to już mi daje teraz spokój i wiem, jak działać. Tak, właśnie takie poczucie, że jakby coś ze mną jest nie tak, że nie wiem, że nie, jakiś, że jestem trochę jakby z jakiejś chyba innej planety, że wszyscy wokoło tutaj właśnie komunikują się w jakiś taki dziwny sposób. Zamiast wprost mówić, o co im chodzi, to ciągle coś kombinują, a ja nie jestem w stanie zrozumieć, o co im chodzi. No a znaczy może nie tyle w samym momencie diagnozy, choć też, no ale powiedzmy, jak już zacząłem to podejrzewać i później to zostało potwierdzone oficjalną diagnozą, to no to zrozumiałem, że po prostu jakby mój mózg funkcjonuje w inny sposób i że nie jest to tak, że
ze mną coś jest nie tak, tylko inaczej. No jestem, powiedzmy, w pewnej mniejszości, która funkcjonuje w inny sposób, tak? I że z osobami, które też, no, czy są w szczególności w spektrum, albo też ogólnie neuroatypowe, nie mam tych problemów komunikacyjnych, które mam z osobami neurotypowymi. No ale tak jakby dostrzegłem jakąś taką niewidzialną barierę, która dzieliła mnie od ludzi i o którą się ciągle odbijałem, nawet nie będąc tego świadomym. No to teraz już przynajmniej wiem, że ta bariera rzeczywiście istnieje i na tyle, na ile mam, powiedzmy, ochotę i potrzebę, to mogę próbować ją przebijać, a w innych sytuacjach mogę po prostu ją unikać jej, powiedzmy, czy ominąć jakoś, czyli już nie próbować wchodzić w te neurotypowe, powiedzmy, takie schematy, nie? Czyli zamiast próbować wykombinować, o co komuś chodzić, no to po prostu zrozumieć, że ktoś tak ma, że tak funkcjonuje, inaczej niż ja. No i jakby pogodzić się z tym, tak? A bliższe relacje nawiązywać z tymi osobami, którymi nie muszę jakby kombinować, tak? Takim jak ty. Tak, jak wy razem. No tak. Magda, a czym dla ciebie była ta diagnoza? Co u ciebie zmieniła w postrzeganiu siebie? Wcześniej myślałam, że te moje inne zachowanie społeczne wynika z tego, że w podstawówce, jak właśnie był ten etap, że się wszyscy tam kłócili, godzili albo byli w jakichś związkach, które polegały na staniu obok siebie na przerwie, tak to ja widziałam wtedy, to ewentualnie tak się trzymaniu na biodrach ręce dziewczyny, to takie były relacje, to ja myślałam, że przez to, że ja wtedy w tym nie uczestniczyłam, no to się nie nauczyłam i teraz nie potrafię, jak to tak właśnie zaczęło wychodzić, jak miałam te 18-20 lat. Ale potem zrozumiałam, że to jest odwrotnie, że ja dlatego wtedy nie umiałam wejść w te relacje z rówieśnikami, bo je postrzegałam w inny sposób i że ta przyczyna nie jest w tę stronę, po prostu odwrotnie jest przyczyna i skutek. No i przede wszystkim zaczęłam, bo ja byłam też aktywna bardzo i z różnymi osobami grając i inicjowałam, żeby coś wspólnie pograć. Też w fantastykę się jakoś i w różne wyjazdy. W harcerstwie byłam, tam w ogóle przez to chciałam na gitarze zacząć grać, ale w ogóle mi te relacje nie przechodziły na taki właśnie koleżeński poziom. A jeśli to właśnie byłam zawsze jakieś nietypowe moje cechy mnie tam wyróżniały i jak poznałam tych ludzi, jak tylko padło podejrzenie, to się zapisałam do grup różnych. Wtedy one jeszcze fajniej działały, bo były nieliczne i bardziej kameralne i widziałam, że tam się tak super rozumiem z ludźmi. Myślałam, że ja się nie umiem dogadywać pisemnie, albo tam się okazało, że jednak umiem, albo że nie mam mnie chwilę przy komputerze, a wracam, jak ktoś napisał to, co ja chciałam i ja już nie muszę. I tak sobie pomyślałam, że jak mi nie dadzą tej diagnozy, to ja powinnam przecież wyjść z tych grup, to co to wtedy będzie. No, ale na szczęście mi dali. A czy ciebie praca z ludźmi tak eksploatuje jak Maćka? Bo Maciek pracuje zdalnie i rozumiem, że to pozwala mu właśnie ładować akumulatory, no ale ty nie. Ty się stykasz z ludźmi, to z taką bardzo intensywną grupą, bym powiedziała, dzieci. To przede wszystkim zależy, co mam robić. Bo jeśli właśnie dla osób autystycznych to jest tak, że kwestia, czy się robi to ze swoim zainteresowaniem, to jest kwestia być albo nie być. Więc nawet taka niby prosta praca, i też dla mnie jest zupełnie, inne rzeczy są łatwe i trudne.
Bo na przykład właśnie witanie się, czy jakieś rady pedagogiczne, gdzie trzeba przed radą porozmawiać o niczym, albo nawet znaleźć, nie wiem, gdzie powinno się usiąść z krzesłem, to może być problem. I dla mnie to, że ktoś mówi do mnie dzień dobry, a ja nie wiem na przykład od razu, kto to jest, bo sobie tego nie przetworzyłam, to może być trudniejsza sytuacja. A jak na przykład jest jakiś problem, który jest zwykle problemem, czyli nie wiem, dziecko próbuje sobie zrobić krzywdę albo takie trudne, niebezpieczne sytuacje, to ja na przykład zupełnie zaczynam tak naprawdę wiedzieć, co robić. Czy nawet, nie wiem, się coś popsuje ze sprzętu, to ja zupełnie... Ja wiem, co robić, jak się bardzo źle można czuć. Może też przez to, że na przykład później przestawałam mieć różne sama jakieś kryzysy, to mam wrażenie, że dużo lepiej wiem, jak reagować i to nie jest dla mnie trudne, więc to jest wszystko kwestia ustawienia. Gdzieś w którejś twojej medialnej wypowiedzi słyszałam, że takie wyjście, nie wiem, do sklepu, brak tego przewidywania, jak ta osoba się zachowa, a może że będzie jakaś niemiła sytuacja, że to cię stresowało. Tak, i to bardzo zależy od stanu, w jakim ktoś jest. Może być tak właśnie, że jak jestem zmęczona albo się gorzej czuję, to na przykład to, że w ogóle mam słuchawki, to sprawia, że jestem w stanie gdzieś pójść, ale no właśnie dlatego nie da się, to jest może trudne dla ludzi, że nie da się tak postawić takiej granicy, tak jak ktoś na przykład nie ma nogi, to można powiedzieć, że na WF-ie nie może robić tego, tylko powinien tam robić takie ćwiczenia i można wszystko rozpisać do takiego fizycznego stanu. A tu po prostu jest bardzo względne i trzeba uczyć osoby w spektrum dużej samoświadomości, żeby mogły zdecydować po prostu ile są w stanie nagiąć i kiedy swoich potrzeb. Mam na przykład podręcznik do prowadzenia zajęć z umiejętności społecznych i jest tam napisane, że trzeba uczyć dzieci, że mają patrzeć w oczy, albo że na przykład jak mają kilka rozmówców, to mają patrzeć w oczy na zmianę po trochu wszystkim. No to jeśli ktoś to spróbuje zastosować, to jestem pewna, że nikt nie zapamięta nic z takiej rozmowy jeszcze z 3 osobami, poza tym, że trzeba zmienić, na kogo się patrzy. Więc chciałabym właśnie bardziej uczyć ludzi, że trzeba się uczyć zdecydować właśnie, kiedy pobędę więcej w hałasie, kiedy rzeczywiście bardziej poudaję i swoje też mimikę na przykład się pokontroluję, a kiedy tego mniej. Ja na przykład jak się zaczęłam czuć lepiej, jak mi już te lęki schodziły i ta depresja, to się sama dziwiłam właśnie ile więcej jestem w stanie robić, że w sytuacjach, kiedy bym po prostu się nawet już fizycznie po prostu rozchorowała, bo wiadomo, to się łączy. Nie da się tak podzielić człowieka, no to, że teraz nagle nawet jak jestem zestresowana i nie śpię, to na przykład sprzątam, pośpię, po czym wstanę jakoś super wcześnie i dalej sprzątam, więc bardzo mi się zwiększyła możliwość po prostu robienia ilości rzeczy. Tak jak was słucham, to ja mam taką refleksję, że po prostu trzeba trafić na swojego człowieka. Obojętnie kim się jest, po prostu swój na swojego musi trafić i się ludzie wtedy rozumieją. A jak wy spędzacie razem czas? Oto tutaj właśnie nawet w kwestii odpoczynku kiedyś miałam jakąś ankietę wypełnić do dietetyka i zwykle mi takie rzeczy w ogóle wypełnia tak fizycznie Maciek, czy nawet wpisuje do komputera. Więc ja go pytam, ile odpoczywam w tygodniu, co mam wpisać, a on mi mówi, wpisz 0. No i to wynika z tego, że ja odpoczywam zwykle słuchając czegoś i to na przyspieszeniu, albo trudno jest mi nawet coś zjeść, jeśli nie mam ciekawego podcastu, a Maciek odpoczywa siedząc i nic nie robiąc. Układając myśli na przykład. I porządkując to, co
porządkując te rzeczy, które już wcześniej do mnie dotarły, a nie zasypując się kolejnymi. Tak, tu mamy też problem, już jakoś może przepracowaliśmy, ale że jak ja coś wrzucam nowego, to prawie na pewno Maciek tego nie chce, bo jest nowe. No tylko, że jak ja coś mówię i widzę, że nie chcę, to ja próbuję wymyślić jeszcze, a to może zróbmy to, obejrzmy to na innym komputerze, a może pojedźmy tam dzień wcześniej i wtedy zanocujmy, to wtedy będzie lepiej, a wtedy już w ogóle jest koniec. Nie, to za dużo. Tak dla mnie nowa możliwość to jest fajnie, a tutaj nie mamy czasami. Robię zapchanie. Dla mnie nowa możliwość też może być fajnie, tylko potrzebuję chwili, żeby ją przetrawić. I to, że nie jestem od początku entuzjastycznie do niej nastawiony, to nie znaczy, że jak sobie ułożę w głowie, to nadal tak będzie. Natomiast w tym momencie zasypanie mnie szczegółami raczej tylko powiększy moją ewentualną niechęć do tego pomysłu, co też w sumie dość często było źródłem naszych nieporozumień, ale myślę, że już się może lepiej trochę w tej kwestii. Więc nie jest też tak, że to, że jesteśmy obydwoje w spektrum, to wszystko idzie gładko i bezproblemowo, jak chodzi o komunikację. Ja też mam, jak są kryteria w spektrum, to jednym z takich kryteriów, które nie muszą być wszystkie spełnione, jest brak spontanicznej potrzeby dzielenia się rzeczami. I ja akurat tego kryterium nie spełniam. I to czasem bardzo widać, jak jestem z Maćkiem albo z innymi osobami, które je też spełniają, że czasami się wręcz czuję neurotypowa przy niektórych, że to plus ta jeszcze ekstrawersja tutaj różni. I właśnie przez te różnice temperamentu mamy takie ksywy swoje na konwersacji odnośnie tego, jak działamy w relacji. To może ty wytłumaczysz moją potem, bo nawiązuje ona do programowania. Natomiast ja Maćka nadałam mu pseudonim Strajk Włoski, bo to jest taki rodzaj przeprowadzania strajków w fabryce, że się wszystko robi, co trzeba, ale bardzo dokładnie, tak powoli. Trzeba wtedy przypomnieć, nie wiem, wszystkie przeglądy maszyn, które trzeba zrobić, ale nie robi się nic nie z regulaminem, ale fabryka nie jest w stanie pracować przez to. No, Magda jest atakiem DOS, czyli Denial of Service, czyli takim sposobem na to, żeby na przykład jakiś serwer przestał działać przez zalanie go zapytaniami. A jak się do siebie zwracacie? Jakieś czułe słówka, takie zdrobnienia, mówicie tak do siebie, czy nie przejdzie u was? Zwykle nie musimy, jak jesteśmy we dwójkę, to wiadomo, że się do siebie zwracamy, to chyba jest mniejsza potrzeba. Na przykład koleżanka w akademiku mi powiedziała po 3 miesiącach, że po raz pierwszy powiedziałam do niej po imieniu, no bo rzeczywiście po co miałam używać imienia, skoro jesteśmy we dwie w pokoju. Okej, ale wiecie, ludzie tak, kochanie, jakieś tam żabki, miśki. To mordeczko no wykleja. Ale kochanie też zauważyłem, że lubisz, jak do ciebie mówię kochanie, więc się staram przynajmniej od czasu do czasu tak zrobić. Jak sobie to poukładasz, żeby tak, albo zaplanujesz? No dokładnie, ale zajęło mi wpaść na to, żeby tak mówić pewnie jakieś 10 albo 100 razy więcej wysiłku i czasu niż przeciętnemu człowiekowi. A powiedzcie proszę, czego się od siebie nauczyliście przez te 3 lata tej relacji? Co w sobie cenicie? No i myślę, że sporo rzeczy. A chcesz zacząć coś? Ale się miło zrobiło. Ja na pewno tego odpoczynku, żeby robić, chociaż przez to, że Maciek dużo mniej ilości rzeczy próbuje robić, to też trudno mi było może te jego rady przyjmować, żeby mniej, żeby coś zostawić. No ja na przykład takiego bardziej pozytywnego podejścia do rzeczy, bo mam, myślę, naturalnie taką skłonność, żeby właśnie doszukiwać się. Dla mnie na przykład, jak ktoś coś proponuje i ja zaczynam od razu myśleć, co się może tam nie udać,
to dla mnie jest tak naprawdę oznaką wstępnej aprobaty tego pomysłu, bo jeżeli ja się zastanawiam, co się może nie udać w danym przedsięwzięciu, to właśnie po to, żeby upewnić się, że mamy radę na te problemy. Natomiast na przykład Magda zaczynała czasem, znaczy jakby nie rozumiała tego i uważała, że ja szukam wymówek, żeby czegoś nie zrobić, bo pewnie tak się nauczyła, że zazwyczaj ludzie robią, że jak czegoś nie chcą, to nie powiedzą wprost, tylko zaczynają szukać jakichś problemów, żeby dać znać, że nie są tym zainteresowani, co w moim przypadku nie ma miejsca, bo gdyby mi się z góry coś nie podobało, to bym o tym po prostu powiedział. No ale no, czego się nauczyłem, no to właśnie może trochę inaczej to formułować, że jak ktoś rzuca jakiś pomysł, to zamiast przystąpić od razu do mówienia o tych rzeczach, które mogą się nie udać, to na przykład no cokolwiek powiedzieć, co wskaże, że jednak wstępnie uważam, że jest to rzecz, którą można byłoby zrealizować. A powiedzcie, wyobrażacie sobie tworzenie dobrego związku z osobą neurotypową, mając już teraz to wspólne wasze doświadczenie? Zakładam, że są takie związki, więc są dwie, tak mi się wydaje, dwie teorie, że albo przyjmiemy, że po prostu każdy z każdym da radę się dogadać, tylko każda relacja wymaga po prostu wysiłku z jednej, z drugiej strony i osoba z autyzmem, spektrum autyzmu może być z osobą neurotypową. Albo bazując na waszym doświadczeniu, no tutaj się klika, tylko takie połączenie, jak wy myślicie. Znaczy, że każdy z każdym się jest w stanie dogadać. Znaczy, zależy na jakim To na poziomie. pewno nie. Znaczy, oczywiście, zależy na jakim właśnie poziomie, nie? Na jakimś, ale tak, żeby tworzyć satysfakcjonujący związek, to myślę, że pewne kombinacje jednak nie mają tutaj prawa zaistnieć. Czy wyobrażasz sobie, Maćku, siebie w związku z osobą neurotypową? No, myślę, że z taką, która jest otwarta na takie zrozumienie tego tematu i nie ma takich... No, są osoby neurotypowe, które mają właśnie bardziej taki bezpośredni styl komunikacji, no to myślę, że byłoby to możliwe. W ogóle teraz sobie uświadomiłam, że pytam zajętego mężczyznę w szczęśliwym związku, czy wyobraża sobie inny? A Wybacz, to Magda. nie mamy właśnie w ogóle z takimi rzeczami pewnie- problemu. Pewnie neurotypowa osoba powinna natychmiast tutaj sprzeciwić się temu pytaniu, a mi to nawet nie przyszło do głowy, ale pani to zauważyła. Ja na to Ja wpadłam. nigdy właśnie tego typu rzeczy nie były problemem. Mój pierwszy chłopak przestał ze mną być, byliśmy z harcerstwa i ale był dalej, bo był ze szkoły tej samej i potem miał inną dziewczynę, no też tam znajomą wspólną i rozmawiał ze mną, powiedział, że no i bo byliśmy, dla obojga nas to była pierwsza relacja i opowiadał mi, że był w wielkim szoku, ponieważ był na wyjeździe z harcerzami i był tam jako drużynowy, był z przyboczną w pokoju, bo oni byli kadrą i jeszcze niechcący przywiózł z plecaku jej spodnie. No i dostał straszną w ogóle awanturę i focha i jak to ma być w ogóle, no a będąc ze mną wcześniej 4 lata nie wpadł na to, że ktoś może mieć problem w ogóle z nocowaniem w pokoju, tak, z kimś. To może jeszcze powiemy o jakichś takich, nie wiem, radach, co może nam pomóc lepiej się i komunikować i jakby razem korelować, współistnieć. Mówię teraz o właśnie osobach w spektrum i osobach neurotypowych, bo czasem możemy czegoś nie rozumieć. Ostatnio gdzieś się spotkałam z taką kampanią, że nie trzeba się, nie wiem, wypsikiwać perfumami, nie, gdzieś wychodząc, czy nie trzeba być takim bardzo narzucającym się, czy ofensywnym wtedy, kiedy widzimy, że druga strona tego nie czuje. No, jakie wy byście dali tutaj wskazówki ludziom w lepszym zrozumieniu osób w spektrum? Przede wszystkim otwartość, bo nawet jak usłyszałam o tych perfumach, to od razu mi się przypomina jedna osoba, która była bardzo nadwrażliwa zapachowo i właśnie nosiła, tamta osoba sobie wypracowała, że torebki z herbatą
niezaparzoną w kieszeni, żeby w razie czego sobie brać ten zapach, więc to przede wszystkim musi być otwartość, bo osoby w spektrum mogą być jeszcze bardziej różne, że właśnie osoba, która mi zasugerowała po raz pierwszy bycie w spektrum, to na przykład słuchała odkurzacza i specjalnie włączała sobie z YouTube'a długie filmiki z odkurzaczem i jeszcze umiała rozpoznawać, miała swoje ulubione marki buczących odkurzaczy, a ja na przykład nienawidziłam zawsze dźwięku odkurzacza i nawet bardzo długo, nadal w sumie jeszcze nie mam odkurzacza. W ogóle wolę z mopem, jak już, albo po prostu nie jest posprzątane. Czyli otwartość. A ty, Maćku, jak myślisz? No, niestety jest tak i to jest silnie jakby zakorzenione w postrzeganiu zarówno przez ogół społeczeństwa, jak i też terapeutów czy lekarzy, psychiatrów, że jednak tak jak to jest medycznie opisane, są jakieś deficyty, tak, że tam osoba w spektrum tego nie może robić, tego nie jest w stanie osiągnąć i tak dalej. I ciężko, myślę, się przestawić z myśleniem na to, że to jednak jest zupełnie równorzędna ścieżka rozwojowa, tak? I żeby tak właśnie jak piszą, że osoby w spektrum mają problem na przykład z empatią, to patrząc z drugiej punktu widzenia, no to właśnie może osoby neurotypowe mają dokładnie taki sam problem z empatią wobec osób autystycznych, bo nie są w stanie dobrze zrozumieć, jak one myślą, jak funkcjonuje ich mózg, krótko mówiąc. Ale jak na to poradzić? No, myślę, że to jest bardzo ciężkie, o ile w ogóle możliwe. No, tutaj na pewno jakieś bo jest tak silnie zakorzenione, że myślę, że to jest nie do przeskoczenia praktycznie, więc co najwyżej możemy tutaj mówić o jakimś złagodzeniu tego poprzez pewnie chociażby zapoznawanie się z rzetelnymi informacjami, czy słuchaniem po prostu, co mają do powiedzenia osoby w spektrum. Ja myślę, że dokładnie tak i to, co robicie teraz, że opowiadacie o tym, że jest jakiś element szerzenia wiedzy na temat osób w spektrum i tego, jak myślą. Ja bym dodała, że może za szybko oceniamy i etykietujemy ludzi, a powinniśmy podchodzić właśnie z większym zrozumieniem i empatią, jak powiedziałeś, bo albo ktoś mógł mieć ciężki dzień, albo po prostu ma inny sposób myślenia, może za bardzo bierzemy pewne zachowania czy słowa do siebie, więc ja bym dodała jeszcze to. Na koniec zapytam was o wasze plany na przyszłość. Czy takie macie wspólne? Tak, jak najbardziej. Zdradzicie coś? Znaczy nie wiem, w sumie masz coś konkretnego na myśli. To może Magda, no bo jak tak zdecydowanie powiedziałaś, że te plany są, no to jakie to są plany? No, być dalej razem. No tak, Tak. to jest plan jak najbardziej na poziomie bardzo ogólnym, tak. No i tak naprawdę też niedawno wypracowałam, że jak mniej po prostu spędzam czasu z Maćkiem, to on jest bardziej jakościowy i chcę zobaczyć, ile się da wyciągnąć chęci czasu spędzania razem, jeśli go będzie mniej. Tak, czy tak powiem? Tak bardziej No tak. esencjonalny, żeby był taki? No ja od długiego czasu starałem się dotrzeć do Magdy z tym przekazem, że po prostu to, że czasem jednak potrzebuję sobie właśnie się odbodźcować od kontaktów, odciąć łącznie z nią. To nie jest wyrazem jakiejś niechęci, tylko po prostu, no żeby podjąć właśnie taką
i bardziej jakościową interakcję, to muszę sobie poukładać pewne rzeczy w głowie i to robi tylko na plus. Ja bardzo mi się podoba, że jesteś tacy bezpośredni i właśnie jest problem, to jest rozwiązanie. Może dla tych par nie w spektrum kontrowersyjne, no bo jak to w związku, mamy sobie teraz co, każdy w swoją stronę, ale macie racjonalne uzasadnienie tego, czas wspólny zyskuje tej esencji, jak powiedziałaś i to jest rozwiązanie skuteczne. A kłótnie macie ciche czy głośne? No, pytanie zależy chyba z której strony. A no, I od definicji No tak. kłótni chyba z roku ustalaliśmy, czym jest w ogóle kłótnia. tak i do czego doszliście? A ustaliliśmy to już? Nie. Maciek się pewnie układa z tymi myślami, czym ta kłótnia jest. A dla ciebie? Myślę, że to chyba głośno, szybko, wprost po temacie. Znaczy ja przede wszystkim jestem przyzwyczajona, że ludzie używają słowa kłótnia, żeby powiedzieć, że jakiś spór jest nieważny, że wy się kłócicie, czyli albo ty się kłócisz, czyli że coś chcesz bez sensu. Takie sprowadzenie tematu do właśnie bardziej mi się kojarzy właśnie z kłótnią o łopatkę w przedszkolu i w ogóle nazwanie czegoś w ten sposób jeszcze chyba nikomu w niczym nie pomogło. No ja się chyba nie umiem po prostu kłócić, ani nie widzę w tym za dużego sensu. No bo to jest taka, powiedzmy, intensywna wymiana emocjonalna. No a ja, żeby dojść do jakiegokolwiek sensownego wniosku, no to jednak bardziej na poziomie takim jednak rzeczowym Znaczy muszę Maciek działać. jako strajk włoski, to się właśnie, jeśli ja mam problemy, to nie właśnie, że on się kłóci, że a ja chcę to, tylko że właśnie powiem ci za tydzień, tak? No tak. Czy chcesz gdzieś jechać? A o której byśmy tam pojechali, ale czym, ale na pewno nie będę wtedy miał czegoś swojego, ale to wiesz, że jeśli ktoś zachoruje, to ja tam nie będę mógł pojechać, no to. No i to jest właśnie to, co mówiłem wcześniej, że takie moje podejście to jest z mojego punktu widzenia potwierdzenie, że w ogóle ten pomysł zaczynam brać pod uwagę, tak? I szukam sposobów, żeby go bezproblemowo zrealizować. Tak, Dlatego potrzebuję poznać tak, więcej czasem właśnie muszę przypominać, tak, że nie musi przy każdej sytuacji, o którą pytam, zaznaczać, że jeśli ktoś zachoruje albo coś będzie katastrofa naturalna, to sytuacja się nie odbędzie, że to jest normalne, że tak jest. Niestety ja mam, znaczy nie, chyba niestety jednak trochę, bo muszę się trochę to ograniczać, ale mam taką skłonność do znalezienia wariantów alternatywnych na przypadek każdej niespodziewanej okoliczności. Typu gdzieś mamy pojechać, to nie wiem, sprawdźmy, którym autobusem tam pojechać, a jeśli ten autobus nie przyjedzie, to jakie mamy inne sposoby, żeby się tam dostać i tak dalej. No, ale to wiem, że to nie jest, często jest to przesadzone po prostu. A ciebie za to jest pełno i chyba jesteś taka spontaniczna. Takim przykładem może takiego nieporozumienia, na przykład powiedziałam, że czuję się niesprawiedliwie traktowana. No oczywiście to nie jest idealny komunikat, ale Maciek na przykład wtedy leci, ale według której definicji równości, czy tej takiej equity, czy equality i to wtedy, no to w tym momencie, no. A poza tym to nie... A potem no, po godzinie, jak już ja byłam no, niezbyt zachwycona, może trochę krzycząca, on powiedział, to skąd ja miałem wiedzieć, że ty mi wtedy powiedziałaś o emocjach? Ja mówię, no zaczęłam, że czuję się. Ja mówię, a, to tak, to... no tak, ale nie, to nie była emocja. To nie, Bo niesprawiedliwe traktowanie to nie nie jest jest emocją. Poza tym wtedy była tylko pierwsza część filmu W głowie się nie mieści, więc wszystkie rzeczy poza 5 emocjami, które nie były w filmie, które były w tym filmie, to jeszcze to Maciek się dopiero ich uczył. Czyli Maciek reaguje na te, które widzi emocje, tak? Że jak o nich opowiadasz, to... Na szczęście już wypuścili drugą część, gdzie doszło kolejne 5. ale jeszcze długo zajmie przyswojenie. Jakie są w ogóle? Ale
Też powiem, że no, chyba dużo facetów też w ogóle tak ma, że to trochę też facetowe jest takie. Chociaż zaraz mi się oberwie, że jakoś kategoryzuję, czy wrzucam do A właśnie nie, bo jakiegoś my wora. jesteśmy też bardzo wszystkimi inkluzywnymi rzeczami, równym traktowaniem. Oboje mamy na to też trochę korbę, ale czasami ja się właśnie załamuję, jak bardzo jednak jesteśmy jak chłop i baba z kabaretu. A jeden taki wątek, do którego może bym chciała wrócić, bo przewinęło się, że ty masz też ADHD. Tak. Co przyszło wcześniej? Czy ta diagnoza spłynęła razem? Może jeszcze trochę o tym opowiedz? Nie, akurat osobno sobie ADHD zdiagnozowałam dużo później, jak też bardziej wyszedł ten temat, ponieważ moje ADHD jest, no było trudniejsze, po pierwsze też nasiliło mi się na pewno, jak miałam trudniejsze momenty w życiu i aż takie nie było, żebym aż tak się gubiła, jak mi się zdarzało. A po drugie, ja zupełnie nie mam tego ruchowego. Ja bym mogła w ogóle siedzieć i się nie ruszać i nie wyjść Czyli ADHD bez H, bez ADHD, bez H. czyli Tak. ADD. No kiedyś było, teraz to wycofali to ADD, ale ono jest u mnie wyłącznie właśnie, że włączę se podcast razy 2, żeby być w stanie zjeść jedzenie. No, ale jak już by mi ktoś na przykład zazwyczaj przyniósł jedzenie, na przykład taki ktoś, to ja bym go nie, to ja bym po niej nie poszła i siedziała tylko na łóżku. Nie mam tego ruchowego, przez to było trudniej je zdiagnozować. To jest też, myślę, ciekawe dla słuchaczy, którzy no, nie mają tej wiedzy i spektrum autyzmu kojarzy im się właśnie z osobą wycofaną, wyciszoną, bez tej empatii. No to, co powiedzieliśmy, wszystko podczas tej rozmowy. A ADHD właśnie z nadpobudliwością i z tego, że kogoś jest pełno. I teraz skrzyżowanie tych dwóch rzeczy może być trudne do wyobrażenia, nie? Dla kogoś. No jest pewnie w jakiś sposób trudniej, nawet nie tyle z ADHD, co ekstrawertykom. Jeśli bardziej próbują, to robić rzeczy z ludźmi, to prędzej wyjdzie. Maćkowi ja zazdroszczę czasem, że właśnie miał takie szczęście. To jest bardzo rzadko takie osoby autystyczne, którym nigdy się ani od rówieśników nie dostało, ani rodzinnie. A w relacjach może też dlatego akurat, że specjalnie ich nie nawiązywał, ale w ogóle mnóstwo tych rzeczy też kojarzonych z autyzmem, nawet wysoko funkcjonującym tak zwanym, bo też z tym określeniem nie przepadamy, to też te objawy różne mogą wynikać no po prostu z tego, na ile było trudniej. A my powiedziałeś, że nie przepadacie, to jak mówić inaczej? Właśnie chodzi o to, żeby właśnie nie sprowadzać tego do takiego poziomu, że ktoś funkcjonuje wysoko lub nisko, bo może być tak, że w różnych obszarach na przykład właśnie ktoś może funkcjonować i sprawiać wrażenie, że nie ma z czymś żadnych problemów, tak, bo jest w stanie na przykład zrobić wszystkie rzeczy, ale nie widać tego, że to spowoduje, że na przykład przez resztę dnia już nic innego nie zrobi, bo tak go to wyeksploatuje. No i ktoś powie, że to jest osoba wysoko funkcjonująca, bo przecież wszystko jest w stanie zrobić to, co przeciętna osoba. No a tak naprawdę ciężko to w ten sposób, no jak patrząc całościowo, ciężko w ten sposób to określić. Maciek na przykład przez telefon nie lubi przede wszystkim, że ktoś by do niego miał dzwonić, ale sam też. I to do tego stopnia, że jak zapytałam, czy mogę wpisać jego numer na kartę powiadomienia w razie wypadku, to zapytał, czy ja mogę tam podać maila swojego, więc mieliśmy przez długi czas taki, no dalej czasami jak gdzieś dzwonię, ale Maciek stałe pozwolenie, że jak w jakimś formularzu trzeba podać telefon,
to żeby podawać mój, a Maciek przez jakiś czas sprawdzał, albo jak trzeba podać maila, to z kolei wpisuje jego maila, bo ja mam taki kilka skrzynek i straszny bałagan i jak coś będzie, to na pewno ja tego nie dostanę, więc jeśli to jest taki mail typowo do formularza, a nie jakoś indywidualnie, że ktoś ma mi coś przysłać, to Maciek na przykład ogarnia maile. I te telefony na przykład naprawdę potrafią go blokować. Na przykład chcę zrobić, namawiam go, żeby dał przekazanie po śmierci ciała. Ja takie na Uniwersytet Medyczny ja takie zrobiłam, jak miałam 18 lat. I jakoś właśnie te sprawy nam stanęły na tym, że po pierwsze trzeba się umówić do notariusza i to nam od roku ponad wisi, a po drugie, że w formularzu z jakiegoś powodu chcą telefon i nie sądzę, żeby to jakoś blokowało, ale znaczy, żeby oni zadzwonili kiedyś, przynajmniej, a po śmierci rozumiem, że już mogą, ale tak. A też takie, jak ktoś mnie nazywa, bo często słyszę wyrażenie, że to ty jesteś wysoko funkcjonująca w takim razie. No, po pierwsze funkcjonowałam, znał mnie ktoś od 3 lat i nagle jak autyzm to wysoko, a po drugie to nawet jak ktoś mnie zna, nie wiem, od 3 lat ze szkoły, to dalej jak się czułam bardzo źle, no to nie przychodziłam na przykład na studia, tylko były takie momenty, więc ktoś sobie mnie tak klasyfikuje, a ja żeby mu wytłumaczyć, że to nie do końca tak, to musiałabym teraz, nie wiem, żeby udowodnić, to musiałabym opowiedzieć najgorsze momenty ze swojego życia. No i ja mam takie poczucie, że trochę jeszcze badamy, jak mówić o autyzmie, o osobach w spektrum, jakich sformułowań właśnie używać, jakich nie. Więc myślę, że takie dyskusje też są ważne. Czyli po prostu mówimy osoby w spektrum. Staramy się tego nie klasyfikować. Ja będę pamiętać, jak będę tutaj rozmawiała z kolejnymi gośćmi. Czasami tak mówimy, ale to raczej bardzo w skrócie, jak nie wiem, na jakimś turnusie są ludzie podzieleni na grupy, ale to trzeba pilnować, żeby to było bardzo ewentualnie jako takie slangowe, krótsze po prostu określenie. Na jednym turnusie mieliśmy fajnie, bo akurat ta grupa miała zajęcia na wieży, więc mogliśmy mówić, że ich nazywamy grupa wysoka, bo mają na górze zajęcia. Natomiast powiedzenie, że ktoś nisko funkcjonuje jest też zupełnie nie wyjaśnia w jakiej kwestii. Szczególnie, że już tak bardziej z nauczycielskiej perspektywy jest na przykład nie tylko u dzieci w spektrum, ale bardzo popularne, że ktoś na przykład robi jesień średniowiecza w szkole, a w domu jest idealny i odwrotnie, że się po prostu kompensują te rzeczy. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że dowiedzieliśmy się sporo na temat perspektywy, percepcji też osób właśnie w spektrum autyzmu. A wszystkim słuchaczom, którzy dotrwali do końca, również bardzo dziękujemy. Przypominam, polecam subskrybować, wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi naszymi premierami w każdą sobotę o godzinie 12. Jeśli lubicie, podobają Wam się nasze treści, a będzie ich więcej, to możecie postawić nam kawę. Taka opcja też jest. Zachęcamy Was też do tego, żeby pisać komentarze, wchodzić z nami w dyskusję. Jesteśmy na to bardzo otwarci, odpowiadamy na wszystko. A na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję moim gościom również. Dzięki. Dbajcie o siebie.